Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o pieczarkach. Dowiecie się z filmu, jak producenci pieczarek muszą sobie radzić w dobie, kiedy zostały wycofane prawie wszystkie środki ochrony roślin, jak substancja aktywna, kwas podchlorowy może być przydatny w uprawie pieczarek oraz jakie są wyniki właśnie testów związanych z zamgławianiem pieczarkarni za pomocą kwasu podchlorowego w sumie przez 1 rok. Ze mną jest Adam Szofer, kierownik produkcji pieczarek w grupie producentów Polok w miejscowości. Miejscowości Kryry, To jest koło Żor, województwo śląskie. województwo śląskie, pomiędzy Pszczyną a Żorami. Tak. Ile tutaj jest hal produkcyjnych? 43 hale produkcyjne, na których uprawiamy pieczarki. Tak. Białą i brązową. Białą i brązową. Adam, w ubiegłym roku zaczęliśmy tutaj trochę testować kwas podchlorowy, produkt Agaricus ECA do zabezpieczania upraw przed chorobami, ale wynika to głównie z tego, że powiedz, bo zostało wycofanych wiele środków ochrony roślin i jak Wy sobie teraz musicie radzić? No, jedyny środek ochrony roślin, jaki nam pozostał, to jest Vivando. To jest środek, który zabezpiecza przed daktylium, a pozostałe środki, czyli środki zabezpieczające przed larwami muchówek, czyli Agrotip, czy Sporgon, czyli na bazie proflorazu środek, zostały wycofane właściwie rok temu. Właściwie jedyne, co nam zostało, to właśnie Vivando, no i biologiczne metody ochrony roślin, Czyli musicie czyli poszukać niczenie nicienie do zwalczania larw muchówek. muchówek. Natomiast jeśli chodzi, I higiena, czyli Tak. jedyne, co zostało. czyli teraz właśnie musicie szukać jakichś rozwiązań, żeby te choroby Was nie, że tak powiem, grzyby nie zjadały, tak? No, trzeba ograniczyć rozprzestrzenianie, także stosujemy parę zabiegów, Jakie? kombinat w połączeniu, co się powiedzmy, że sprawdza na przestrzeni ostatniego roku, czyli przede wszystkim parowanie hal, bo dezynfekcja parą chyba najbardziej skuteczna i właściwie żadna chemia tego nie zastąpi. Ze środków ochrony roślin, czyli Vivando, można To jest kiedy stosować, więc jeszcze stosujemy powiedzmy do 5. dnia po nałożeniu okrywy, Tak? czyli po załadunku takiej hali. No i testujemy od roku kwas podchlorowy poprzez zamgławianie dwukrotnie, czyli na drugi dzień po założeniu i na 4. dzień po założeniu, kiedy jeszcze nie mamy dostępu świeżego powietrza i środek może dłużej działać tutaj na hali, więc zostaje wyrzucony na zewnątrz. Tak, bo ja tutaj trochę powiem, co to jest za substancja, bo producenci owoców, warzyw to już bardzo ją dobrze znają, też hodowcy zwierząt, natomiast w uprawie pieczarek w zasadzie tutaj Adam testuje najdłużej w Polsce. Kwas podchlorowy jest to środek biobójczy zarejestrowany właśnie do dezynfekcji wody, przedmiotów, ale również owoców, warzyw po zbiorze. I tutaj jest to substancja, która jest naturalnie wytwarzana w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Jest jednym z najskuteczniejszych środków biobójczych, które zna natura. Jest to produkt całkowicie bezpieczny, biodegradowalny i on już jest na szeroką skalę stosowany w takim produkcie Agroeca Protec w uprawie owoców, warzyw, gdzie właśnie zabezpiecza te uprawy przed chorobami grzybowymi, bakteryjnymi. Zrobiliśmy też bardzo ciekawe badania w laboratorium akredytowanym dotyczącym dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą mgły, tak zwanej suchej mgły. To jest taka norma EN 17272, dzięki której znaleźliśmy odpowiednie stężenie, które pozwalają bardzo skutecznie do 5 logów, czyli 99,999% likwidować bakterie, grzyby oraz wirusy z pomieszczeń. I tą właśnie procedurę tutaj zastosowaliśmy u Adama, gdzie jest wykorzystywane, to jest zamgławianie ultradźwiękowe. Tak. I to są takie bardzo drobne kropelki, które w zasadzie one Bardzo długo utrzymują się w powietrzu. To jest jedna z zalet przede wszystkim, że to nie siada szybko na półki, tylko mogą dużo. czyli w powietrzu też może dochodzić wszędzie, tak? Tak, praktycznie poprzez też wymieszanie i poprzez zaciąg, recyrkulację trafia to z powrotem przez wentylatory do rękawów i rozprzestrzenianie na całej hali. Możemy mieć dezynfekcję nie tylko powiedzmy grzybni, stołów, ale też i rękawów i Rękawów, tak, ścian, tak? regałów, ścian. Tak. Też. Tak. Adam, bo to jest tak, zaczęliśmy od sierpnia, Ty jeszcze do września mogłeś stosować jeszcze 2 środki ochrony roślin, od października zostało Ci tylko Vivando, tak? Tak. I powiedz mi, jak po tym roku,
Jak to oceniasz? Czy to może być przydatne do uprawy pieczarek, jak te inne metody, które wdrożyłeś dotyczące higieny? No, jesteśmy teraz w połowie lata, czyli połowa sierpnia i właściwie dalej jesteśmy w stanie utrzymać halę na 3 rzutach z, powiedzmy, skontrolowaną ilością chorób. Oczywiście odbywa się to przy udziale higienistów, których mamy, których wdrożyliśmy też od roku, przy udziale parowania, no i kwas podchlorowy. Czyli 3 rzeczy Stosujemy dodaliście, 3 tak? rzeczy, która działa najlepiej, Nie nie wi- wiadomo, ale generalnie kombinacja tych 3 rzeczy na razie się sprawdza i możemy tą uprawę normalnie kontynuować. Oczywiście Czyli jakiś tam poziom chorób cały czas tak, występuje, aczkolwiek pozwala on normalnie prowadzić uprawę na 3 rzuty. higienista to jest To jest osoba, która zajmuje się wybieraniem chorób. już, Tylko chorób, nie dotyka grzybów, nie dotyka torfu, stara się też nie dotykać tutaj regałów, tylko idzie w rękawiczkę, która zmienia po każdej fali i wyciąga po prostu choroby. okej. No bo jeśli chodzi o zamgławianie Agaricus eca, to w zasadzie to jest prosta sprawa, bo się włącza określona Włącza się ilość. my stawiamy 2 takie ultradźwiękowe zamgławiacze, także na pół godziny wstawiamy, zamgławiamy. I tylko 2 razy. 2 razy w cyklu, tak. Tak. No to zobaczymy, można spróbować też. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tutaj też będzie kontakt do nas do przetestowania. Jest to nowa technologia, która też jest testowana teraz w Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii, także możliwe, że będzie jakaś pomoc przy tych coraz mniejszej ilości środków ochrony roślin, tak? No, mamy taką nadzieję, też dlatego kontynuujemy cały czas testy. No to powodzenia, dziękujemy bardzo, Dziękuję również. wszystkiego dobrego. Wzajemnie.